Witajcie, witajcie. Dzisiejszy film rozpocznie Sylwia. Będzie jej to pierwszy raz, także prześlijcie jej dużo serduszek. Mamy zamiar nazbierać sobie mniszka. Część wykorzystamy na syrop, na zimę, a drugą część chcemy sobie ususzyć i zrobić susz na herbatkę. Także oglądajcie nas, zapraszam. Witam. To jest mój debiut, jeżeli chodzi o nagrywanie. Paweł zamontował mi kamerę na głowie. Nie wiedziałam, że to jest takie ciężkie. Dzisiaj jest zadanie takie, żeby pozbierać 300 kwiatków mniszka. Będziemy robić z tego miodek. W sumie mam już je 30. No to jest 1/10. Myślę, że pójdzie mi szybko z tym rywaniem. Mniszek w tym roku jest chyba troszeczkę wcześniej. Pogoda nam dopisała, ale kwiatki są bardzo ładnie rozwinięte. Grube, takie mięsiste. Wygląda to super. No, myślę, że już 50 takich kwiatków mam. Więc idzie to tak dosyć szybciutko. Teraz się zorientowałam, że nie ubrałam sobie rękawiczek. Będę miała bardzo takie żółte rączki. Mam nadzieję, że to się umyje. Później ten mniszek będziemy musieli tutaj zostawić na kilka godzin na zewnątrz, bo jak tutaj, nie wiem czy tutaj będzie widać, ale są takie mikroskopijne robaczki, które sobie przez ten czas będą musiały wyjść z tych kwiatków. Bardzo ładnie to wygląda, a zapach jest przecudowny. One pachną miodem. Co roku mamy tutaj taką tradycję z Pawłem, że na tym polu, jak tutaj widać, na pierwszy rzut właśnie idzie mniszek do zbierania. Później to suszymy w suszarce. I mamy na taki gotowy susz, mamy na herbatkę. Później zbieramy koniczynę różową. Też suszymy. No a w międzyczasie zbieramy pokrzywę i inne zioła. Więc fajnie, że można przyrodę wykorzystać w ten sposób. W internecie można sobie podglądnąć i zobaczyć, jak to robią inni. Oczywiście tych przepisów na ten syrop jest bardzo duży. Wybór tych przepisów jest bardzo duży, ale Paweł opracował taki dosyć własny. Robiliśmy już go kilka razy i się sprawdza. Będę musiała uważać tutaj na pszczoły albo osy, bo w tamtym roku jak zbierałam koniczynę, no to wyobraźcie sobie, że 5 razy miałam urządlenie w rękę, bo nie zauważyłam, jak rybałam.
No pewnie tutaj ze 100 już mam, więc fajnie to wygląda, a zajęło mi to dosłownie parę minut. Pięknie rozkwitły w tym roku. Nie wiem, ile tutaj tych kwiatków może być. Pewnie się zbliżam do 200. Ale słuchajcie, to jest po prostu moment. Jedno takie schylenie to już jest 10, więc bardzo fajnie się to zbiera. Przyjemne. Nie mogłabym tak długo nagrywać na tej kamerce z głowy, bo powiem Wam szczerze, że to troszeczkę takie jest niewygodne, ale nie muszę trzymać tego w ręku, ani na kijaszku. O, jakie ładne. Tutaj mamy pszczółkę albo osę, nie wiem. Dużo tutaj lata właśnie owadów. No, nie dziwię im się. Myślę, że jeszcze 2 takie garstki i chyba już będę miała 300. Sylwia nazbierała przepiękne kwiatki, które rozłożyliśmy teraz na mniejsze tacki, mniejsze porcje. Z tego względu, że w tym koszyku były trochę zbyt gęsto i te robaki nie za bardzo miały jak uciec. A teraz widzę, że już nie ma żadnego insekta. Jak je przekładałem do tych tacek, no to nawet widziałem, jeden ślimak był, jakiś pająk. Także to już wszystko, co miało uciec, uciekło. Zabieramy to teraz do domu, wrzucamy do garnka i będziemy gotować. Mniszka wsypujemy do garnka. Myślę, że to Sylwia nazbierała troszeczkę więcej niż 300. Tak na moje oko to jest 400 albo i 450. Generalnie proporcje są takie, ja przynajmniej tak robię, że na litr wody daję minimum 300 kwiatów mniszka. Następnie będę to, jak wleję wodę, doprowadzę to do wrzenia i będę gotował przez 15 minut. Po 15 minutach gotowania zostawię sobie to gdzieś w chłodnym miejscu pod przykryciem na 24 godziny. O matko, ile tych kwiatków? No chyba 500. Będzie mocny. Wyszło 6 tacek. Ile może być na takiej tacce kwiatów? Jeszcze mi tu pospadały. Litr wody mam przygotowany. Zalewam to zimną wodą. Dobra, włączam kuchenkę. Będzie trochę hałasowało. Tak jak mówiłem, doprowadzam do wrzenia. Jak będzie potrzeba dolać wody, to doleję, bo coś mi się wydaje, że jest strasznie dużo tych mniszków. Doprowadzę do wrzenia, gotuję przez 15 minut, następnie odstawiam na 24 godziny. Mniszek już się ładnie gotuje. Nawet nie widzę potrzeby dolewania wody.
ten mniszek jakby się zmniejszył trochę. Mimo tego, że jest go więcej, to nie będę dolewał wody. Zostawiam ten litr tak jak było. Nie będę później musiał kombinować z cukrem. Także 15 minut i do odstawienia na dobę. Na drugi dzień przecedzamy przez sitko. Ja to mam już wszystko przygotowane. Jeżeli nie macie takiego drobnego sitka, tylko jakiś zwykły durszlak, warto sobie użyć gazy, żeby Wam za dużo tych cząstek nie powpadało. Ja akurat mam takie sitko dość drobne, więc nie widzę potrzeby, żeby używać gazy. Dobra, myślę, że więcej to już nie ma sensu tego wyciskać. Od razu daję sok z 2 cytryn. Ciekawe, cytryna bez pestek. Ja przygotowałem sobie już takie małe sitko w razie czego, ale w tej połówce cytryny nie ma pestki. Jedna połóweczka. Ja teraz włączam kuchenkę, doprowadzę to do wrzenia i potem będę dosypywał cukier. Sylwia dozbierała jeszcze 9 tacek mniszka. One się już tutaj suszą jakiś czas. Od czasu do czasu zamieniam te talerze górne na dolne, żeby się równomiernie suszyły. Ja mam ustawioną suszarkę na około 40-42 stopnie. I takie kwiatki suszą się mniej więcej około 6-8 godzin. Z tym, że tu jest bardzo ważna informacja. Po tych 6-8 godzinach może nam się wydawać, że te kwiatki są idealnie suche i błędem jest wkładanie ich od razu do słoika. Trzeba to po prostu wyłączyć suszarkę, odczekać godzinę, kilka godzin i wtedy zobaczycie, że one znowu zrobią się mokre. Cała ta wilgoć, która jest w kwiatkach, w środku, wyjdzie po prostu na zewnątrz. Więc suszenie będzie trzeba powtórzyć jeszcze raz, powiedzmy na godzinkę. Znowu wyłączyć suszarkę na kilka godzin. Znowu tam ta wilgoć ze środka wyjdzie i tak aż do skutku. Myślę, że ze 3 razy trzeba tak później podsuszyć, żeby mieć pewność, że kwiaty są idealnie suche. Ja raz tak zrobiłem, że wrzuciłem zaraz po wysuszeniu kwiatki do słoika. Na szczęście na drugi dzień miałem już drugą porcję podsuszonych kwiatków i miałem jeden słoik niepełny, do którego chciałem dorzucić nową porcję suszonych kwiatków i okazało się, że w słoiku są kwiaty wilgotne. Odkręciłem pozostałe słoiki i tam też były wilgotne, więc suszyłem to jeszcze raz. Także trzeba upewnić się, że te kwiaty na pewno są suche, bo inaczej po prostu nam skisną, sfermentują i nic z tego nie będzie. Także to jest już trochę podsuszone, jeszcze się będzie trochę suszyć, będę jeszcze dosuszał i na sam koniec, jak będę miał pewność, że wszystko jest ok, to będę wrzucał wsypywał do słoika. Zaczyna nam się to gotować i w momencie, jak dosypuję cukier, to nie zmniejszam ognia, bo zaraz tu nam się temperatura będzie zmniejszać podczas dosypywania. Pomalutku dosypujemy, ciągle mieszając.
I teraz będę to mieszał dotąd, dopóki całkowicie cukier się nie rozpuści. Cukier już się prawie cały rozpuścił. Ma taki miodowy zapach, ale nie jest to miód, umówmy się, miód to jest od pszczół, to jest po prostu syrop. Tam, gdzie jest cukier, to jest syrop. Też Wam taką ciekawostkę powiem. Mniszków jest podobno kilkaset rodzajów i tak wszyscy zaczynają mówić mniszek lekarski, a tak na dobrą sprawę to my nie wiemy, czy to jest mniszek lekarski, czy jakiś inny. Po prostu mniszek. Dobra, i tak powinno się pogotować jakiś czas. To od Was zależy, czy będziecie gotować pół godziny, czy 2 godziny. Czym dłużej będziecie gotować, tym ten syrop będzie gęściejszy. Jeżeli uważacie, że wystarczy Wam taka gęstość, jak jest teraz, to wystarczy parę minut pogotować i gotowe. Gotowało się prawie 1,5 godziny. Widać, że jest to teraz takie gęste. Jak ktoś chce gęstsze, może gotować dłużej. Przeleję sobie teraz to do słoików. Tu mam już przygotowane 2 słoiki, mam nadzieję, że wystarczą. Słoiki pewnie są 0,9 litra, to zobaczymy, ile tego wyjdzie. Jeden słoik pełny. Mam jeszcze przygotowany mniejszy słoiczek, myślę, że do tego wejdzie. No, w sam raz. Czyli wyszedł jeden słoik 0,9 litra. I drugi słoiczek, zaraz zobaczę, ile ma, tylko żebym się nie poparzył. Bez rękawiczek się nie da. Ok. Ten mały słoiczek jest 0,35 litra. Ja sobie te słoiki obrócę teraz. I myślę, że w którymś momencie powinno być słychać, jak zaciągnie, jak się wieczko wciągnie do środka. Mniszek się już dosuszał 3 razy bodajże, także na pewno już jest suchy. Można go śmiało wrzucać do słoika. Ciekawe, ile mi wyjdzie. Mam przygotowane 2 duże słoiki. Jeden taki średni i jeden mały. Ale to można śmiało ubić. Oczywiście nie za mocno, ale troszeczkę można poupychać. Druga tacka i tak na luzie będzie cały słoik. Jak troszeczkę pougniatam, to pewnie wejdzie jeszcze 3. albo i 4. Myślę, że spokojnie wystarczą mi te słoiki.
3 tacki liczmy na słoik. Ja jestem bardzo przeczulony, przewrażliwiony na mokre kwiaty. Po tym właśnie jednym incydencie, jak okazało się, że dzień później w słoiku były kwiatki mokre. Więc teraz upewniam się na 100%, że wszystko jest dokładnie wysuszone. Jeden słoik gotowy. Sylwia zdążyła już nazbierać kolejną partię mniszka. Także znowu będzie syrop i znowu będzie suszenie. I myślę, że tak jeszcze przez tydzień można korzystać z tego mniszka, bo potem to już będą tylko dmuchawce. Zapach ekstra. Jeszcze mi trochę zostało mniszka z zeszłego roku, ale to śmiało. Myślę, że taki mniszek dobrze wysuszony może w słoiku spokojnie ze 2 lata sobie leżeć. Jest drugi słoiczek. Dobra, i jeszcze te 2 słoiki miodu i to wszystko wyszło w sumie z 15 takich tacek mniszka. 1,25 l syropu, nie miodu, i 4 takie różnych wielkości słoiki suszonego mniszka. Na syrop warto sobie nakleić karteczki i opisać, co to jest, żeby się nie myliło, bo można jeszcze syropy robić z innych kwiatów. Natomiast na suszone kwiatki to chyba dobrze widać, nie ma takiej potrzeby. I to by było tyle, jeżeli chodzi o zbieranie i suszenie i robienie syropu z mniszka. Życzę Wam udanych zbiorów i do zobaczenia następnym razem.